Cześć, to jest mój pierwszy unboxing. Jestem ciekawy, jak wyjdzie, zobaczymy. I co mamy? Mamy kolekcjonerkę Tekkena 8, mam narzędzia, żeby rozpakować tę kolekcjonerkę, nożyk, rękawiczki, powiedzmy, że profesjonalnie. I tak, Tekkena 8 mam na PC-ta, dostałem kod od Bandai Namco, natomiast kolekcjonerki nie mogłem sobie odmówić. Bardzo mi się podoba to, co jest w tej kolekcjonerce, jak wygląda figurka Gina. No i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Najpierw zdejmijmy folię. Oczywiście staram się uważać, żeby to niczego nie pociąć. Zdejmę tę folię i zaraz Wam pokażę, jak duża jest ta kolekcjonerka. No pewnie już trochę widzicie, ale nie ma tych proporcji, więc zaraz porównam do pudełka z grą od PS4, które tutaj mam. Dobra. Folia zdjęta. I teraz tak, tu jest dla porównania Dragon Ball FighterZ na PlayStation 4, więc widzicie, jak to pudełko jest duże. No ta figurka ma chyba 25 cm, mamy tutaj 25 cm Gina, więc jest zacnie. Tutaj jeszcze też dla porównania. Dobra, możemy to wyciągnąć. Najpierw pewnie tak, jest kolekcjonerka ładna. Najpierw ściągniemy pewnie, tak jest, ta obwoluta. Odłożę sobie ją na bok. No i tutaj mamy ten sam motyw graficzny. Tu mamy Kazuję, logo Tekkena 8, tutaj Jin, oczywiście dwie najważniejsze postacie w tej grze, dlatego że wokół nich kręci się wątek fabularny. Wyjmijmy zatem i zobaczmy, co mamy w środku. O, proszę. I na początek Tekken 8 w edycji Ultimate. Tutaj niestety, ponieważ jest to edycja ogólnoeuropejska, nie ma naklejki, że mamy polską wersję językową, ale tak, Tekken 8 jest po polsku. Serdecznie polecam. Dobra, pudełeczko jak pudełeczko, więc odłożę. I teraz Steelbook. Co my tutaj mamy? Mamy z tej strony Kazuję, z drugiej strony pewnie Jin. No jak żeby inaczej. I w środku pusto. Ale zobaczcie, że są trzpienie na dwie płyty. Czyżby to oznaczało, że oni kiedyś zrobią edycję GOTY ze wszystkimi DLC? Zobaczymy. Jeśli chodzi o DLC, no to wiemy już, że będzie Eddie w pierwszym roku i będą też 3 inne postacie. Dobra, idziemy dalej. To jest to pudełeczko, które trzymało w sobie oba pudełka. I teraz tak, pokażę Wam. Tu w środku widać, że niżej jest figurka Gina. Tutaj mamy karty. Zaraz spróbuję to wszystko wyciągnąć. Tak, i tych dodatków tutaj jest więcej. Bo to nie jest tak, że mamy jakieś karty tylko. Wam pokażę może od przodu. No, fajnie się prezentuje ten Jin. Zaraz po kolei będę wyciągał to, co tutaj mamy. Tak położę, żebyście lepiej widzieli. Na górze mamy te karty. O, to są karty z postaciami, z tym, jaki mają styl walki. Więc mamy Gina, który walczy stylem karate. Nie wiem, czy w każdej kolekcjonerce jest ten sam zestaw kart. Wydaje mi się, że te karty też różnią się między regionami, bo to jest oczywiście europejska kolekcjonerka, ale widziałem gdzieś kolekcjonerkę azjatycką, gdzie był wachlarz dodany i były karty chyba inne. Więc mamy Gina, Kazuję, Jun, Larsa, Ninę, Ling, Claudio, no i oczywiście Askę. Więc mamy kilka tych kart. Odkładam. No i ten Jin, czy tutaj... Nie, to nie jest przyklejone, więc mogę sobie tak wyciągnąć. To jest tak standardowo plastikami robione, ale mocno. Trzeba uważać też, żeby nie zepsuć, no bo nikt nie chciałby zepsuć zawartości takiej kolekcjonerki. Kolekcjonerka, też żebyście wiedzieli, ona kosztowała około, teraz żeby nie skłamać, około 300 euro plus minus, trochę więcej chyba. Natomiast jeśli zamawiamy ze sklepu Bandai Namco i mamy punkty, bodajże 1000 punktów lojalnościowych, które oni mają tam w sklepie, no to wtedy można sobie obniżyć tę cenę o 20% i mi wyszło chyba łącznie razem z wysyłką 240 euro. I mamy, dobra, oczywiście kabelek. Kabelek jest do czego? Kabelek jest do tego Gina, dlatego że on jest podświetlany. Mamy monetę. Tak, mamy taką monetkę. I to jest moneta oczywiście z Jinem oraz Kazują. Teraz ją wyjmę. Tak ona wygląda.
ładna, aczkolwiek nie wiem, na ile ma być użyteczna, szczerze mówiąc. Odłożę ją sobie. Co tutaj dalej mamy? Mamy woreczek i w tym woreczku chyba coś jest. Z tego, co kojarzę, no ja oczywiście kupiłem głównie dla tej figurki, gdzieś sobie postawię na półce, ale z tego, co pamiętam, tutaj ma być też pierścień Leroya. Woreczek i zaraz zobaczymy. Tak jest, mamy pierścień Leroya Smitha. Osoby, które grają Leroyem, na pewno się tym pierścieniem zainteresują. Czy będą ten pierścień nosić? Zobaczymy. Wyobrażam sobie sytuację taką, że przychodzi gracz, który gra Leroyem na turniej i zakłada te pierścienie na wszystkie palce u ręki. Natomiast od skryby słyszałem, że te pierścienie już są na AliExpressie, można je sobie zamawiać, więc jeśli ktoś chce mieć takie doświadczenie, no może niekoniecznie oficjalne, AliExpress wiadomo, to są podróbki, no to może sobie zamówić stamtąd i będzie miał nawet 10 takich pierścieni na palcach. Fajnie. Fajnie wygląda. Odkładamy. No i mamy tę figurkę Gina. Odłożę już tutaj plastik na bok. I to jest figurka ze skrzydłem, bo fabularnie Jean próbuje walczyć ze swoim wewnętrznym złem. Próbuje walczyć z Devil Jeanem, niejako, trochę ze sobą. I tutaj są styki, dlatego że to skrzydło się świeci, więc ja mu wkładam, to dobrze wkładam, na odwrót wkładam. Aha, bo to jest w ten sposób. Tak jest. A, no fajnie. Fajnie to wygląda. Za chwilę też zobaczymy, jak to się świeci. Z tego, co słyszałem, to nie ma tutaj przycisku i teraz jeszcze zobaczę. No nie, faktycznie nie ma przycisku, żeby go wyłączyć, więc to, co możemy zrobić, to możemy podłączyć pod USB tego Gina. No i w zasadzie tyle. Możemy co najwyżej odłączyć kabel USB, natomiast szkoda, że tutaj brakuje przycisku, żeby go wyłączyć. I tak prezentuje się Jean po podłączeniu. Teraz jestem w pokoju, kiedy światło jest zapalone, ale wrzucę Wam, jak to wygląda w pokoju, który jest zaciemniony, żebyście mogli sobie porównać. Fajna figurka. USB jest z tyłu, więc jest dobrze umieszczony moim zdaniem. I to, co jest fajne, to tutaj mamy ten łańcuch charakterystyczny dla Tekkena 8, on też się świeci. No i mamy skrzydło, które się świeci. Możecie zobaczyć, jak ten Jean świeci, jak świeci jego skrzydło. Ja zrobiłem też mały eksperyment, bo podłączyłem go do powerbanka, byłem ciekawy, czy działa, ale na szczęście działa, więc jeśli nie macie takiej możliwości, żeby podłączyć go na stałe do prądu, chcecie raz na jakiś czas go sobie odpalić, możecie to zrobić powerbankiem. Ja naprawdę mam ciemną sypialnię, no fajnie się prezentuje. To nie jest tak, że to jest jednolite, tutaj widzimy, że światełka są w kilku różnych miejscach. No fajna figurka, na pewno. Dla fanów Gina, jak znalazł. I tak właśnie prezentuje się ta kolekcjonerka. Poza grą w wersji Ultimate mamy Steelbooka, mamy karty, mamy pierścień razem z woreczkiem, monetę, no i przede wszystkim tę figurkę Gina. Czy warto za takie pieniądze kupić tę kolekcjonerkę? Decyzja należy do Was. Ja jestem zadowolony z tego zakupu. Tego Gina na pewno postawię sobie na półce. Jeśli będziecie chcieli kupić kolekcjonerkę, jest ona dostępna w polskich sklepach. Natomiast jeśli, tak jak powiedziałem wcześniej, zamówicie ze strony Bandai Namco i macie te punkty lojalnościowe, no to wówczas zapłacicie mniej. Będzie na pewno dużo taniej niż w polskich sklepach. Wydaje mi się, że w Polsce to jest cena około 1500 zł. Dzięki za obejrzenie tego unboxingu i do zobaczenia na wirtualnych arenach. Cześć!